Dziękuję bardzo. Ja się cieszę ogromnie, że właśnie tak znakomita postać jak Tomasz Rożek mnie zaprasza. To po prostu prawdziwa przyjemność. Proszę Państwa, ten Festiwal Nauki to jest w ogóle niezwykła rzecz, ponieważ rzeczywiście naukowcy starają się być bliżej ludzi. Ja się nazywam Wiktor Niedzicki, jestem dziennikarzem radiowym, telewizyjnym, jestem wykładowcą akademickim. Między innymi właśnie zajmuję się tym, jak mówić tak, żeby ludzie chcieli tego słuchać. Napisałem parę książek, książeczek dla dzieci, dla dorosłych, różnych rzeczy, no też starając się, żeby ta nauka była jak najbliżej nas. Jak być bliżej ludzi? Otóż ja prowadzę zajęcia ze studentami, gdzie staram się ich uczyć, jak należy mówić, jak należy się prezentować. No i to jest jednak spory problem. Moi studenci, a jest ich dosyć sporo, staram się, żeby sami siebie zaprezentowali. No i kiedyś jedna ze studentek zaprezentowała się tak. Prowadzę badania nad istotą koherencji światła w interferometrii z teorią depolaryzacji. No ja różne rzeczy już słyszałem, skończyłem fizykę, nawet optykę i dalej nie mogłem tego zrozumieć. To znaczy wiem, co to jest koherencja, wiem, co to jest światło, wiem, co to jest polaryzacja, ale wszystko razem nie. No, dama była taka bardzo przejęta tym, co powiedziała i mówi, ale przecież to wszyscy wiedzą. No nie wszyscy. Innym razem pojechałem do znakomitego Instytutu Odlewnictwa, świetny instytut i mówię, żeby pani opowiedziała o swoich pracach. Pani zaczyna tak. Nasze dendryty austenityczne, co to może być? Pani mówi tak, proszę pana, ale to jest podstawowe pojęcie. Więc ja od tego czasu już się dowiedziałem, co to jest austenit, martenzyt i na czym to polega, ale w dalszym ciągu te dendryty austenityczne to już byłbym taki ostrożny. Naukowcy w ogóle boją się powiedzieć coś po ludzku. Dlaczego? Otóż kiedyś, dokładnie w 1996 roku realizowałem program Nobel dla Polaka. Zaprosiłem pewną panią, już taką bardzo czcigodną panią profesor. Mówię, żeby pani profesor opowiedziała tak po ludzku o swoich pracach. Pani mówi, że nie może. Dlaczego? No bo wie pan, specjaliści to mnie znają, że ja to tak to wysokie C biorę. A jak ja teraz tak powiem prosto, to oni powiedzą, że ja zgłupiałam. No to mówię, że proszę pani, a ilu jest tych specjalistów w Polsce? No może będzie ze 20, którzy to rozumieją. No tak, ale my robimy program dla 2 milionów. Więc pani zgodziła się mówić prosto, ale zastrzegła, że ona zadzwoni do tych swoich kolegów i opowie im, że to ta telewizja ją zmusiła do takich bezeceństw i ona po prostu, no trudno, postawili pod ścianą, to ona tak będzie mówiła. A puenta była następująca, zaczęliśmy montować ten program, montażysta ze mną siedzi, tak słucha, co ta pani mówi, popatrz, jaka to mądra kobieta. Taką ma ogromną wiedzę i potrafiła prosto o tym powiedzieć. No właśnie to na tym to polega. No proszę państwa, politycy nie umieją mówić dobrze, no wiadomo, ekonomiści to tragedia. No specjalni są lekarze. Państwo doskonale wiedzą. Jest taka reklama w Radiu Tok FM, na pewno państwo ją mogli usłyszeć, oni reklamują jeden z programów medycznych i tam się mniej więcej zaczyna tak. Przyczyną pana arytmii serca jest migotanie przedsionków i trachykardia. Wobec tego zrobimy ablację, ale przedtem musimy włączyć antykoagulację. A pacjent, antytrachy co? No bo co on może wiedzieć? Wie tylko, że będzie go bardzo bolało. W ogóle lekarze to jest specjalni, proszę zobaczyć, że jak oni się do nas tak wyrażą albo przedstawią swoje procedury medyczne, to po prostu wziąć się i zastrzelić. Pacjent, chociażby był najbardziej chory, ucieka z tego szpitala już jak tylko usłyszy te właśnie ich takie mądre powiedzenia. Ale to jeszcze nie wszystko. Kiedyś robiliśmy taki program letni, lato z telewizją. No i teraz trzeba by jakieś porady. No wiadomo, że ci z państwa, którzy jadą na przykład z Katowic nad morze, jadą długo, no wtedy jeszcze nie było autostrad, wobec tego są zmęczeni. No to powinni co 2 godziny się zatrzymać. No i lekarz teraz zaczyna mówić tak. Proszę państwa, należy wysiąść z samochodu, oprzeć się górnymi kończynami o drzewo i dolnymi kończynami wykonywać wymachy. Mój kolega mówi, ty słuchaj, co on mówi? Jakie górne kończyny? Co to są górne kończyny? No ręce. A dolne kończyny? No nogi. No to mów ręce i nogi. A ja nie mogę, bo inaczej nie uwierzą, że ja jestem lekarzem. Ale mój kolega był złośliwy i mówi tak, słuchaj, a jak poszedłeś do przyszłej teściowej, to poprosiłeś ją o górną kończynę,
twojej dziewczyny? No nie, no o rękę. To się nie wygłupiaj, mów ręka i noga. No właśnie, bo naprawdę z tymi lekarzami to jest tragedia. Ale proszę Państwa, nie tylko. My mamy w ogóle wiele takich raf w wypowiedziach, na które zupełnie nie zwracamy uwagi. Na przykład to, że mamy słownictwo. No właśnie, tak jak ci lekarze, ale i fizycy też. Jak oni powiedzą, to dopiero padlibyście Państwo. Mamy oznaczenia i symbole. Oczywiście część z Państwa pewnie wie, co tam jest narysowane, ale ja bardzo często specjalnie złośliwie pytam, przepraszam, czy wśród słuchaczy są humaniści? No zwykle ktoś się zdarza. Proszę powiedzieć, co to jest takie coś? I wtedy usłyszałem, otwór w skrzypcach. No tak, no bo to rzeczywiście są takie otwory F-a i ta pani miała rację, dla jej się tylko to z tym kojarzyło. A więc proszę pamiętać, że to, co nam się kojarzy i to, co innym się kojarzy, to wcale nie musi być dokładnie to samo. No wreszcie są wzory. Kiedyś Hawking wiele lat temu w jakimś wywiadzie napisał, że jego wydawca mu powiedział, że każdy wzór zmniejsza liczbę czytelników o połowę. No to znaczy, że trzeba unikać jednak tych wzorów. No i wreszcie, proszę Państwa, liczby. No to szczególnie astronomowie. Parseki, gigaparseki. A to jest stąd dotąd, ile to jest? No co to jest ten parsek? Kto widział parsek? Ludzie. No może byśmy tak mówili po ludzku. Albo na przykład z kolei specjaliści od nanomateriałów. Och, proszę, to jest nano. Ja mówię, zaraz chwileczkę, jak to, z czym porównać? No, proszę, z długością światła. No tak, to może tak, ale kto pamięta, jaka jest długość fali światła widzialnego? Pewnie niewiele osób. A więc proszę pamiętać, że takie są problemy. Czy nauka musi być skomplikowana? Proszę zobaczyć, co się dzieje, jak pójdziemy. O, panie na pewno chociaż raz w życiu kupowały żelazko. No jak się weźmie instrukcję do obsługi tego żelazka, to Państwo tego nie uruchomią za Boga chińskiego. No nie ma takiego sposobu. Tam jest to tak napisane, jakbyśmy mieli uruchamiać co najmniej elektrownię jądrową. No bo to piszą inżynierowie dla inżynierów i oni mówią tak, ale wiesz, ale kolega inżynier jak mi to sprawdzi, to powie, że to jest nieprawidłowo. No dobrze, a normalny użytkownik co ma z tym zrobić? I to jest właśnie ten problem. Proszę Państwa, politycy nie przekonują nas, lekarze, ekonomiści, to co wszystko powiedziałem, no wobec tego my wszyscy tracimy. No bo skoro ludzie tego nie chcą, to z tego nic nie będzie. Jest kolejna sprawa. Jeżeli nie wiemy, czy mówimy dobrze i jasno, to proszę bardzo, jest kilka portali, na których można sprawdzić, czy to, co my mówimy, jest zrozumiałe dla normalnego człowieka. Jest właśnie ten portal Jasnopis, można wpisać swój tekst i wtedy się Państwo przekonają. Ja pamiętam, jak dziennikarze z Gazety Wyborczej sprawdzili jeszcze wcześniej ten Logios, wpisali i okazało się, że ich teksty, to trzeba się 17 lat uczyć, żeby zrozumieć ich teksty. No, to niekoniecznie to było dla normalnego człowieka. Czyli, proszę Państwa, mówienie prosto to nie jest taka prosta sprawa. A już dawno, dawno temu Erasmus z Rotterdamu napisał, że ludzie generalnie mogliby być dobrzy, gdyby rozumieli to, co się wokół nich dzieje. No to spróbujmy, żeby rozumieli. Nie lubimy nauki, Polacy zwłaszcza nie lubią nauki. Jak badania wykazały, dla co czwartego Polaka naukowiec to jest niebezpieczna osoba, czyli taki terrorysta, bo nie wiadomo, co on wymyśli. No więc trzeba tego jednak unikać. Proszę Państwa, najważniejszy jest odbiorca. Ja na przykład staram się i specjalnie się podejmuję wykładów. Moi studenci mają taki mniej więcej wzrost. I ja z nimi poważnie rozmawiam. Ale rzecz polega na tym, że ja muszę pozyskać ich, ja muszę ich kupić, ja muszę ich przekonać. Jeżeli tego nie zrobię, no to trudno, no to równie dobrze mogę sobie porozmawiać ze ścianą, to będzie taki sam efekt. No oczywiście nie mogą się nudzić. Tu oczywiście mam pamiątkowe zdjęcie, które bardzo lubię, bo ja w ten sposób na tym przykładzie, oczywiście wiele osób to szokuje, pokazuję materiały z pamięcią kształtu, czyli bardzo nowoczesne rozwiązanie technologiczne. No ale jak ja to wyciągam, bo specjalnie tak, mam torbę, z torby wyciągam drugą torbę, potem wyciągam jeden stanik, drugi, trzeci, a napięcie na widowni rośnie, zwłaszcza w tej młodej części męskiej, to po prostu tam temperatura wrzenia. No i tak to musi być. Ale pierwsza zasada, nie można nudzić. Za Boga chińskiego nie wolno nudzić. No i wreszcie, proszę Państwa, jak być bliżej ludzi? No przede wszystkim nie można mówić, że ludzie są głupi. A uczeni tak, jak nie rozumieją, niech się uczą. To szczególnie moi koledzy fizycy to uwielbiają. No i wobec tego ludzie kończą szkołę bez znajomości fizyki i potem nie potrafią tego stosować. Proszę zobaczyć, jakie są skutki. Na przykład ludzie się boją technologii 5G.
to usłyszałem bardzo ciekawą historię, bo kiedyś w jakiejś miejscowości zainstalowano ten marsz do 5G. No i poinformowano mieszkańców, że będzie ta nowoczesna technologia przesyłu informacji. W mieście zaczęły się dziać straszne rzeczy. Krowy przestały dawać mleko. Kozy tam zwariowały. Kury przestały dawać jajka. Ludzie zaczęli chorować na ból głowy. No więc wezwali tego faceta od tej sieci. Panie, co tu się dzieje? W ogóle ludzie chorują, krowy umierają. On mówi, ojej, to straszne rzeczy tu się dzieją. A co będzie, jak my włączymy prąd? Bo się okazało, że oni to zainstalowali, ale jeszcze nie podłączyli. A już ludzie umierali. No więc to jest naprawdę bardzo poważny problem. No a teraz proszę zobaczyć, mamy przed sobą nanomateriały, mamy przed sobą energię jądrową, mamy nowe źródła światła, mamy holografię, telewizję holograficzną. Ludzie się tego już boją na wszelki wypadek, no bo nie wiedzą, co to z tego będzie. Czyli trzeba po prostu mówić prosto. Trzeba dobierać dobrze słowa. Na wielu uczelniach są nawet takie kursy, w jaki sposób dobierać słowa w poszczególnych branżach, żeby to było zrozumiałe i żeby nie budowało jakichś skojarzeń negatywnych. Proszę Państwa, ale to była pierwsza rzecz. A jak być bliżej ludzi jeszcze? Otóż po pierwsze trzeba opowiadać historię. Samo wymienianie faktów nic nie daje. Ja Państwu już opowiedziałem tych historyjek bodaj z 8, króciutkich, ale takich, które mam nadzieję coś wyjaśniają. Teraz oczywiście opowiadanie historii to jest banał, proszę Państwa, trzeba storytelling, to wtedy jest mądrzejsze. Co to takie tam proste opowiadanie? Proszę pamiętać, że ja próbowałem storytellingować do Państwa. No więc to tak właśnie wygląda. To musi być króciutka historyjka, rzędu kilku zdań, taka, żeby była zrozumiała. I to jest jeszcze, jeżeli jest o przeżyciach ludzi. Wobec tego, jaka to będzie historia? Po pierwsze, musi być bohater. No, mogę ja być bohaterem, mogą Państwo być bohaterami, wszystko jedno. Musimy mieć jakieś przeszkody do pokonania, jakiś cel, który mamy osiągnąć. No i wtedy jest szansa, że słuchacze, widzowie polubią to. No i oczywiście trzeba się przygotować do tego. To nie jest tak, że to się tak pstryk w palce i już wychodzimy, wszystko nam świetnie wyjdzie. Nie, proszę Państwa, to wymaga ciężkiej pracy i to często wielotygodniowej albo nawet wielomiesięcznej. To jeszcze ostatnia rzecz, jak być bliżej ludzi, bo Bóg Trójcy lubi, więc na 3 części to podzieliłem. Po pierwsze należy mówić do ludzi. Proszę pamiętać, że w prezentacji jest zasada. 60% daje obraz. Taki obraz, czy taki obraz? To są 2 różne obrazy. A tekst, proszę Państwa, 10%. Tak naprawdę jeszcze mniej, bo ludzie zapamiętują niewiele z tego. My wszyscy zapamiętujemy, tak z jednym uchem wlatuje, drugim uchem wylatuje i święty spokój. A tak naprawdę patrzymy i pamiętamy emocje i obraz. I to jest najważniejsze. Wobec tego decyduje ten język ciała. Co to jest język ciała? Dzień dobry, będę Państwu opowiadał, jak prosto mówić. Będę prosto mówił do swoich butów. No to wiadomo, że z tego nic nie będzie, no chociażbyśmy nie wiem, co robili. Wobec tego zniechęcamy odbiorców swoją minią, zachowaniem, różnymi rzeczami. Ale proszę zobaczyć na przykład, co jest w telewizji. Teraz wszędzie jest maniera, że ten, który mówi do kamery, to nie mówi do kamery, czyli nie mówi do nas, do widzów, tylko mówi w bok, tam gdzieś, gdzie jest zwykle dziennikarz. No jest umowa, że to on mówi do tego dziennikarza, ale ten dziennikarz nigdzie nie występuje. Więc po co? W takim razie proszę sobie wyobrazić, że ja teraz zamiast tak do Państwa mówić, to ja będę mówił w ten sposób. Tutaj będę mówił i no co ma być z tego? No kto ma w to uwierzyć, że ja mówię do Państwa? No nie. To jest jakaś kompletna bzdura i nie wiem, z czego to się bierze. To jest taki amerykański obyczaj. Najważniejsze to jest cel. Po co my to mówimy? Co my chcemy zrobić? Co my chcemy osiągnąć? No i oczywiście jeszcze ostatnia rzecz, mianowicie żarty. Jeżeli potrafimy sami z siebie zażartować, uśmiechnąć się, pokazać się od tej dobrej strony, to mamy szansę na zjednanie odbiorców. No ja tutaj Państwo mogli zauważyć, że stosowałem najrozmaitsze przebieranki, stroje i inne rzeczy. Ja to lubię, a na dodatek ja się nie boję, że korona mi z głowy spadnie, że się ludzie będą śmiali. To dobrze, niech się śmieją, niech się dobrze czują, żeby tylko zrozumieli to, co ja chcę Państwu przekazać. No i napisałem kilka książek i książeczek na ten temat. One są dostępne nawet nieodpłatnie w sieci, można je znaleźć, całe PDF-y, bo ja się bardzo chętnie dzielę tym, co mam, po to, żeby ta nauka była naprawdę bliżej ludzi. Dziękuję Państwu bardzo.